Cześć! Dzisiaj omówimy sobie znaczenie temperatury w kontekście czyszczenia. Nawet najlepsze środki nie poradzą sobie bez odpowiedniej temperatury, także warto się nią wspomagać. Dla niektórych myślę będzie to niezły szok, dlatego polecam obejrzeć do końca, wtedy będziecie mogli wiedzieć troszeczkę więcej w tym temacie. A może na koniec mnie zaskoczycie i jeszcze coś od siebie dodacie. Miłego oglądania. W pierwszej kolejności trzeba wspomnieć o statystyce, ponieważ wiadomo, nie jesteśmy w stanie otworzyć jednakowych warunków podczas każdego czyszczenia, dlatego statystycznie w 20 stopniach mamy około 50% skuteczności czyszczenia, podwyższając temperaturę cieczy do około 90 stopni mamy ponad 90%. Obowiązuje tutaj prawo malejących przyrostów, także nie jest to wzrost proporcjonalny, także nie działa to tak, jakbyśmy sobie tego życzyli niestety. Na chwilę wrócimy jeszcze do poprzedniego odcinka o gorącej wodzie w odkurzaczu. Pokażę Wam jeszcze jedno fajne, ciekawe zjawisko. Zwróćcie uwagę na temperaturę wody w odkurzaczu bezpośrednio na otwartym strumieniu. A teraz spójrzcie na temperaturę podczas naprysku. Chcemy czy nie, zjawisko rozprężania zabiera dosyć sporo tych stopni jednak, także tutaj podgrzewacz, jak macie zamiar kupić, to musi być wydajny, wysoką temperaturą, aby po prostu nie zabrakło tej gorącej wody. Jeżeli chodzi o rozprężanie cieczy, podam Wam jeszcze jeden taki fajny przykład życia wzięty. Klimatyzacja samochodowa, ponieważ tam występuje wysokie ciśnienie i niskie ciśnienie. Podczas gdy następuje rozprężanie, czynnik się ochładza, i wtedy możecie się cieszyć fajną, niską temperaturą w kabinie. Kolejny punkt na naszej liście to dezynfekcja, ponieważ dużo osób twierdzi, że gorąca woda ma właściwości dezynfekujące. To słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Aby dezynfekcja udała się, potrzebujemy wysokiej temperatury oraz czasu ekspozycji. Przykładowo, gdy czyścimy tapicerkę, są to przejazdy, prawda? A jeżeli patrzymy pod kątem dezynfekcji, to musimy utrzymać stałą temperaturę w jednym miejscu przez dłuższy okres czasu. Niektórzy twierdzą, że gorąca woda ma również właściwości przyspieszające proces schnięcia. Słuchajcie, tak i nie. W przypadku tkanin naturalnych poniekąd tak, ponieważ one są podatne na rozluźnianie. Jeżeli chodzi o tkaniny syntetyczne, z którymi mamy do czynienia praktycznie każdego dnia, głównie, to tutaj nie ma co się rozluźnić, ponieważ to jest syntetyk. Plastik jak ma się rozluźnić. Jeżeli chodzi o środki chemiczne, to tutaj też musicie zwrócić uwagę, że nie każdy środek toleruje wysoką temperaturę, ponieważ jeżeli użyjemy zbyt wysokiej do danej substancji, może spowodować to, że nie będzie ona funkcjonowała tak jak powinna. Najprostsze porównanie to enzymy, które giną w wysokiej temperaturze, i wtedy dane plamy mogą zostać nieusunięte, bo tutaj niby uzyskamy wysoką temperaturę, ale właściwości czyszczące, na których nam najbardziej zależało, zostały tak naprawdę zredukowane do zera. Jak sami widzicie, wysoka temperatura ma swoje plusy i minusy. Jeżeli chodzi o minusy, to tutaj trzeba zwrócić uwagę, że włókna naturalne mogą zostać spalone, zniszczycie komuś tapicerkę, jeżeli nieumiejętnie użyjecie tej gorącej wody. Dodatkowo montaż podgrzewacza. Przykładowo źle podłączycie się w mieszkaniu, nie sprawdzicie, gdzie są bezpieczniki, na jeden bezpiecznik podłączycie podgrzewacz i odkurzacz. Będzie to stara instalacja, bezpiecznik nie zdąży zadziałać i jest po prostu katastrofa. Wysoka temperatura ma tą niewątpliwą zaletę, że dany obszar zostanie szybciej wyczyszczony, ale też niesie ze sobą różne zagrożenia, o których warto wiedzieć. Środki chemiczne, dobrze dobrane, czasem spełnią swoje zadanie dużo lepiej niż wysoka temperatura. Jak sami widzicie, temat nie jest taki prosty, jakby się mogło wydawać. Kluczem do sukcesu jest nieustanna pogoń za wiedzą. Także zapraszam do oglądania następnych materiałów. Możecie napisać w komentarzu, co o tym myślicie, czy coś pominąłem, czy z czym się po prostu minąłem, jeżeli chodzi o prawdę. Z chęcią się dowiem. I zachęcam do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco. A tymczasem to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć!